Warsztat ślusarski w Karakosz był pierwszym miejscem pracy, które otworzyliśmy w Iraku. Było to w 2017 roku, kilka miesięcy po wyzwoleniu miasta z rąk ISIS i zapoczątkowało projekt Dobra Praca. Jego celem stała się odbudowa zakładów, sklepów i warsztatów zniszczonych przez terrorystów lub tworzenie całkowicie nowych, małych działalności dla rodzin w potrzebie. W czerwcu 2014 roku ISIS zdobyło Mosul. Leżące 30 km na wschód Karakosz miało stać się ich kolejnym celem. W tamtym okresie miasto liczyło około 70 000 mieszkańców i było największym chrześcijańskim miastem w Iraku. Już na początku lipca ISIS stanęło u bram Karakosz. Pierwsze natarcie zostało zatrzymane, co dało mieszkańcom szansę na ucieczkę. Terroryści otoczyli miasto i na początku sierpnia ponowili atak. Tym razem wdarli się do serca równiny Niniwy. Karakosz oraz kilka sąsiednich miejscowości dostało się w ręce islamistów i pozostało pod okupacją przez następne 2 lata. Pierwsi mieszkańcy wrócili tu dopiero pod koniec 2016 roku. Miasto było w ruinie. Po jego wyzwoleniu rolę zarządcy miasta sprawowała chrześcijańska jednostka samoobrony NPU. Zajmowała się ona głównie zapewnieniem bezpieczeństwa, ale pełniła również funkcję lokalnej administracji, zanim ta zdążyła się uformować. Żołnierze, którzy byli najlepiej zorientowani w potrzebach społeczności, poprosili nas o sfinansowanie wyposażenia warsztatu ślusarskiego. Miasto potrzebowało odpowiednich fachowców, którzy mogliby pomóc mieszkańcom w odbudowie zniszczeń. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez NPU, w której rodziny odpowiadały m.in. na pytanie o zawód wykonywany przed wojną, wybraliśmy tę, która miała bardzo bogate doświadczenie. Adnan swój pierwszy warsztat ślusarski założył w 1982 roku. Zaczynał od zera, aby krok po kroku rozwijać działalność. Nauczył zawodu swoich 3 synów, którzy pracowali razem z nim. Po nadejściu ISIS musieli uciekać, zostawiając dobrze prosperujący biznes. Teraz potrzebowali wsparcia w zakupie odpowiednich narzędzi, dzięki którym mogliby go reaktywować. Rodzina Adnana wróciła do Karakosz w 2017 roku. Ich warsztat został zniszczony i splądrowany przez ISIS. W miejscu półek z narzędziami zastali jedynie gołe ściany. Nie powstrzymało ich to przed wznowieniem działalności i krótko po powrocie znów zaczęli wykonywać swój zawód. Pożyczyli pieniądze, zakupili generator i trochę narzędzi, a potem wzięli się do pracy. Wielokrotnie nie pobierali zapłaty za usługi od najbiedniejszych mieszkańców Karakosz. Sam Adnan podkreślał, że musimy pomagać sobie nawzajem, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi. Pomogliśmy rodzinie, kupując im dodatkowe wyposażenie, które pozwoliło rozwinąć warsztat i znacznie ułatwiło realizację kolejnych zleceń. Wśród sprzętów znalazły się wiertarka stołowa, młot udarowy, profesjonalna szlifierka kątowa, spawarka wraz z elektrodami, piła stołowa, a także komplet wierteł oraz tarcze do szlifierki. Całkowity koszt wyniósł dokładnie $1218, co w 2017 roku stanowiło równowartość około 4500 złotych. Za tak niewielką kwotę 8-osobowa rodzina zyskała możliwość samodzielnego utrzymania. Dla nas był to początek projektu Dobra Praca, dzięki któremu dziesiątki rodzin mogły rozpocząć nowe życie.